przypadku trzymania nimf jako ptaki hodowlane, one doskonale przystosowują się do naszego klimatu i mogą przez cały rok funkcjonować w wolierze zewnętrznej. Jednak my tutaj rozmawiamy głównie o ptakach trzymanych w domach. W związku z tym, jeżeli będzie to para ptaków, musi mieć możliwie jak największą klatkę, która umożliwiałaby im poruszanie się wewnątrz, takie chociażby krótkie loty. W przypadku papug krótkoogonowych, które są bardziej papugami wspinającymi się, klatka nie musi być aż tak szeroka, a powinna być raczej większej wysokości. W przypadku nimf, a więc ptaków długoogonowych, należy zadbać, aby klatka umożliwiała im przelatywanie z żerdzi na żerdź, a więc dobrze byłoby, aby jej wymiary wewnętrzne, szerokość była minimum 80-90 cm. W swoim środowisku naturalnym nimfy to ptaki wędrowne, które przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia z miejsca na miejsce i zjadają nasiona traw, żywiąc się również drobnymi owocami. W przypadku trzymania ich w naszych domach podstawowym pokarmem tych ptaków jest mieszanka ziaren dla średnich papug. Ale nie zapominajmy, dla właściwego odżywiania ich konieczne jest również dostarczenie im odpowiedniej ilości witamin, a ta znajduje się głównie w świeżych warzywach i owocach. Jeżeli nie przyzwyczaimy naszego pupila do odżywiania się nimi od wczesnej młodości, to bardzo często w wieku późniejszym koncentruje się on wyłącznie na suchych ziarnach, a wtedy będzie miał wady spowodowane nieodpowiednim pożywieniem. Dlatego podkreślam, od samego początku, poza znajdującą się w klatce wodą i mieszankami ziaren, trzeba podawać również świeże owoce i warzywa, a także gryty, przy pomocy których ptak rozdrabnia pokarm w wolu. Ponadto zawsze w klatce powinny być dostępne minerały, które są papudze niezbędne do nowego upierzenia i właściwego funkcjonowania. Jeśli chcemy naszej papuszce sprawić przyjemność i dać jej coś ekstra do jedzenia, to w okresie letnim polecam zbieranie nasion traw. Najlepiej jeszcze lekko niedojrzałych. Niektórzy mówią na nie mleczne, to znaczy po naciśnięciu ziarenka wypływa z niego taka mleczna ciecz. Jest to ulubiony przysmak i właśnie takie nasiona bardzo urozmaicają ich dietę. Nimfy bardzo chętnie kąpią się same, ale jeśli tego nie robią, należy 2-3 razy w tygodniu obficie skrapiać je wodą. Wtedy będą miały zdecydowanie lepsze upierzenie. Niektóre ptaki tego nie lubią, a wtedy nie pryskajmy ze zraszacza bezpośrednio wodą na ptaki, lecz w górę, tak by w postaci deszczu woda spadała na ich upierzenie. Tylko nieliczne gatunki papug mogą być trzymane w parach i pozostają nadal ptakami oswojonymi. W przypadku wszystkich długoogonowych papug australijskich, jeśli chcemy mieć osobnika oswojonego, musimy trzymać go pojedynczo. Ponieważ jednak są to zwierzęta stadne, zwierzęta społeczne, które realizują się wyłącznie w kontaktach z innymi, nie może być pozostawiony całymi dniami samotnie w klatce. Jego takim przyjacielem, drugą połówką staje się opiekun. Dlatego naszej papuszce musimy poświęcać dużo czasu i musi ona mieć interakcję ze strony opiekuna.